mamy pokój w Rzymie z serem. Carbonara. Thank you and have a good vacation as well. Nie wiem, gdzie przyszliśmy, ale idziemy. Jest Wielkanoc 2025, 18 kwiecień. Jedziemy do Rzymu. Czy to jest dobry pomysł pojechać do Rzymu na Wielkanoc? Się okaże, zaraz przyjedzie Rydman. Jedziemy na lotnisko do Manchesteru. No i cóż, ogień. No i witamy we Włoszech. Rzym Ciampino. Żeby dojechać do centrum, to jest coś takiego. Castelli Romani Line. Ok, 2,70. Czyli 2,70 euro za osobę, żeby wydostać się z tego lotniska do miasta, do centrum. Dobra, jednak nie bierzemy tej opcji tutaj z tymi biletami. Idziemy najpierw na autobus 520. Postaramy się dojechać do naszego hotelu, czyli do centrum Rzymu, na bilecie komunikacji miejskiej, który jest na 100 minut ważny i kosztuje bodajże euro 50, czyli jeszcze taniej niż 2,70. Udało się wejść do autobusu. Normalny system, jedna karta to jest jeden bilet, więc użyłem 3 różnych kart. Jeżeli zmieścimy się w 100 minutach, to po prostu zostanie pociągnięte z każdej karty euro 50. Ale teraz jedziemy 20 minut i będziemy musieli się przesiąść do metra linii A. Tak to mniej więcej wygląda. Z lotniska wbijamy autobusem. Tu będziemy się przesiadać na stacji Tuscolana Cinecittà i wtedy linią metra aż do samego centrum. Łączny czas to będzie około godziny z samego lotniska. I po 15 minutach tym oto autobusem 520 od razu z tego przystanku tutaj i tutaj jest ta literka M. To jest oznaczenie właśnie wejście do stacji metra. Teraz kolejne 20 minut metrem, więc spokojnie w tych 100 minutach zmieścimy się za euro 50. Jest stacja metra. Działa to tak samo jak wszędzie. Tymi samymi kartami, które użyłem w autobusie. Użyjemy teraz, żeby zachować te 100 minut. I my lecimy linią metra A. Weszliśmy tu na Cinecittà, pojedziemy 16 bodajże przystanków aż do Termini, czyli tutaj 14 przystanków. No i jesteśmy, jest 13:24, czyli ile? Z 20 minut jechaliśmy. Stacja Termini była 2 stacje za nami. My wyszliśmy na innej stacji, bo żeby prosto do hotelu dojechać. Także w taki oto sposób dostaliśmy się za euro 50 z lotniska Ciampino. Można powiedzieć, że do centrum Rzymu. Więc mamy pokój w Rzymie. Tak to wygląda. Wchodzi się, jest aneks kuchenny, w którym jest standardowo zmywarka i lodówka. Płyta, mikrofalówka, talerze. No i tu jest duży pokój, salon, living room, w którym jest zrobione łóżko. A tu proszę, halo, dzień dobry, witam Państwa, witam. Główna sypialnia, czyli po prostu duże łóżko, szafa bez drzwi, z sejfem, z żelazkiem. Pusto. Także no, takie 2 pomieszczenia. No i łazienka. Łazienka z bidetem, suszarka, kabina prysznicowa. I co jeszcze mamy, to mamy dostęp na balkonik, proszę bardzo. To jest plac wenecki, ale tu widać, że to jest w budowie, więc niestety, ale widoków nie ma. A mogłyby być. Takie apartamenty z tymi balkonikami. Zostajemy tutaj od piątku. Dziś jest piątek, Wielki Piątek, jest Wielkanoc. Okres Wielkanocy i zostajemy tutaj do poniedziałku, czyli 3 noce. I za ten hotel zapłaciliśmy, nie wiem, muszę zobaczyć. No nie wiem, sprawdzę i się cena wyświetli na dole. Wyszliśmy z hotelu i właśnie idziemy zjeść pizzę, bo już zgłodnieliśmy. A w drodze do pizzy mijamy budynek kościoła i hospicjum świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie. To jest kościół narodowy Polaków. I jest tu napisane Templum Stanislavi Polonorium i to znaczy świątynia świętego Stanisława Polaków.
Jak jest napisane w necie, to ten kościół pełnił rolę hospicjum i takiego miejsca, gdzie mogli się Polacy przebywający tutaj w Rzymie schronić. I udało się, jesteśmy pod pizzą. Pizza Floryda się nazywa, znaleziona gdzieś w necie, zobaczymy. To jest z serem, ta jest z jakąś wędlin? Nie, ta jest z cukinią. Ta jest z... Pancetą. pancetta, a tu jest z serem, tak? serkiem, No. I za te kawałeczki zapłaciliśmy 15 euro. Na grubym cieście, bardzo chrupkim cieście. Dobra pizza. No i okej, jesteśmy po pierwszej pizzy w Rzymie. To była pizza raczej rzymska, na grubym cieście z bardzo chrupiącym spodem. Inna pizza, na pewno inna pizza, ale bardzo dobra. Pizza Floryda. Tak, dajemy okejkę. A ogólnie pizza w okolicach 2 euro za 100 gramów, więc po prostu kroją. Nie trzeba, można powiedzieć, jaki kawałek się chce, nie trzeba jakiegoś dużego. Co się pije w Rzymie, co się pije w Włoszech? Aperol i Hugo. Na zdrowie. Ja tu bym w ogóle się zrzemnął. Zastanawiam się, jaki mam dzisiaj makaron zjeść, ale chyba wejdę najpierw w carbonarę. Jak to wygląda we włoskich knajpkach w Rzymie? Ciekawe, czy będzie tak zwana coperto doliczona. Jesteśmy po drineczkach. Trzeba się ubrać, bo jest zimno. Tak czy inaczej, tam byliśmy. Aperol 8, Hugo 9. A zapłaciłem 22 euro. Ale nie dostałem niestety paragonu. Więc nie wiem ile, czy było coperto, czy nie było coperto. Nieważne. Dobra, to wypiliśmy drinki, już zjedliśmy pizzę, idziemy z powrotem do hotelu po bluzę i jeszcze może na zakupy jeszcze. Kot tam jest! Wow, patrz jakie ruins. Tu jest pizza Floryda, a tutaj są ruiny. Ruiny z III-I wieku przed naszą erą. I podobno tutaj został zamordowany Juliusz Cezar w 44 roku przed naszą erą. Także Rzym bardzo ciekawe miejsce. Na każdym kroku można spotkać coś bardzo historycznego. I jeszcze z ciekawostek, to tutaj to miejsce pełni rolę schroniska dla kotów. Podobno jest tu pełno kotów, ale widzieliśmy tylko jednego. No dobra, jeszcze raz jesteśmy tutaj na Placu Weneckim przed pomnikiem. Zobaczymy, jak wysoko uda nam się wejść. Tam u góry jest punkt widokowy i windy są. Zobaczymy, czy nam się uda to zrobić. A ogólnie to poszukamy pomnika nieznanego żołnierza, który tutaj rzekomo jest z wiecznym ogniem. No i jest, czyli jest warta. Jest wieczny ogień po jednej stronie i po drugiej stronie. No i grób nieznanego żołnierza. No i jesteśmy w środku. Zaraz wjedziemy sobie na taras, na punkt widokowy do góry. Bilety kosztują 18 euro za osobę dorosłą. Nikodem wjechał za darmo i bilety są ważne przez 7 dni. To nie jest tylko takie jedno wejście, tylko przez 7 dni na cały tydzień. Każdego dnia można sobie tutaj przyjść i podziwiać te rzeczy różne takie. No i sam pomnik stąd Emanuela. Jesteśmy po drugiej stronie i tam w oddali widać Koloseum. I tu zaraz Forum Romanum. Jest i winda i tą windą do góry teraz pojedziemy na najwyższy punkt tortu albo fortepianu, tak? Jak nazywają to miejsce? Chodźmy, ale akcja. I do góry, dawaj, patrz. Patrz. Oj, pani do nas. No? O, nie udało się. Why not? Need a ticket. Nie? Ticket. Tomorrow. A, tomorrow, okej, no problemu, thank you. No prawie się udało, no prawie, gdybyśmy pojechali, bo... W kamerze, nie? No i okej. Udało nam się do miejsca, które znaleźliśmy na Google. Nie znaleźliśmy go nigdzie
indziej, nie zostało nam polecone, więc zobaczymy. Ale ma jakieś nagrody TripAdvisora, więc czekamy w kolejce. Jesteśmy pierwsi, więc nie jest najgorzej. Pan powiedział, że nie ma rezerwacji, ale co jeszcze pan powiedział, że carbonara, gdziekolwiek nie jedliśmy, to nie jest prawdziwa carbonara, a tutaj jest, że jest bardzo słona, jest bardzo intensywna w smaku. Wbijamy teraz właśnie zjeść makaroni. You've seen the menu. Yes. Pasta, the main Yes. courses as well. Order here. Yes. Then for the moment, wait. Sit there. Okay. The three over there, they're going No to finish problem. before Thank your you. pasta will arrive. You're gonna Okay. sit there. Thank you Okay. very much. Thank you. And carbonara. That's our first time. First time in Italy, first time in Rome. Yes. Welcome here. With napkin inside. Alright. Thank you. Alright, thank you. Zamówiliśmy tak, ja zamówiłem carbonarę, Marta zamówiła... Co Marta zamówiła? Fettuccine. Takie winko. Moja carbonara kosztuje 12 euro. Nikodema squidy, czyli ośmiornica, będzie 16 euro. A Marty makaron porcini 12. Czekamy. Marta polewa winka. Białe. O tak, tak, posmakujmy. Wino sycylijskie. Cudowna. A jeszcze tylko najważniejsza rzecz, ile ma procent? 12,5. A jeszcze ja nie zauważyłem, co jest na górze na ścianie. Moto Guzzi. Dobra, przyszło nasze jedzonko. Zaczynamy od Nikodema. Nikodem. Tak. Czyli squid na groszku. Marta, co tu masz? Coś mega dobrego. Czyli makaronik jakiś fusilli, Nie, fettuccine. Fettuccini to chyba był, tak, fettuccini z grzybkami. No i tutaj proszę bardzo, carbonara. Podobno bardzo ostra i salty i skala, ręka do skali. No i ta porcja chyba całkiem spoko. Smacznego, smacznego. Jest makaron robiony Proszę bardzo. No by, nie? Carbonara. Jezus Maria. Enjoy your meal. Oh, very Good? good, very good. Czekami, nie? No i co? Oho. Jednak ty? Nie. No co? Carbon. To i to dobre. Aż tak? To mojego też nie będzie lubił? No jak to jest ten sam serwis, to No, nie. mojego też nie będzie lubił? Będziesz. O, proszę bardzo. I co? Jest okej. Nie? Moja to jest naprawdę Naprawdę mocno. mocna, strong. Thank you very much. Thank you and have a good vacation in Rome. Thank you. No i dobra, opuszczamy lokal. Po zjedzeniu pysznych makaronów. Pierwszy makaron we Włoszech, w Rzymie. Jak oceniacie? Kurde, no mega, nie? Ja nie mam porównania, ale było bardzo dobre. Bardzo dobre. Nigdy nie jadłem takiego Ja jestem makaronu. makaroniara, więc ogólnie włoska kuchnia to jest moja ulubiona kuchnia. Ten makaron był naprawdę mega, mega dobry. Z taką ilością parmezanu, z takimi fajnymi tymi grzybkami. Mega, mega. Jakby ktoś z Was kiedyś był tutaj, trafił, tylko tam są jakieś wyznaczone godziny. To się w sumie otworzyło o 7. Od 7 do 21:30 taki i wtedy mały jakoś po slot. południu. A Nikodem, twoje squidy? Moje squidy były dobre, ale makaron? Który? Który? Carbonara. Maty były okej. Ale Michała, za mocne. Carbonara, no pan powiedział, przed wejściem pan mówił, że jest bardzo ostra Ja carbonara. to słyszałem, ale Jezus Maria, jakie mocne to było. No mocne, mocne. A dla mnie było bardzo dobre. Chociaż mówię, ja nie mam porównania, to była pierwsza moja carbonara. I tak naprawdę pierwszy z 4 tych takich 4 królów makaronów tutaj zaliczony. I ja nie mówię, że następnym razem gdzieś jeszcze carbonara nie będzie zjedzona. Ale teraz 3 kolejne pozostałe. No ogólnie co ja mogę powiedzieć na temat tego makaronu? Dobry. Intensywny, bardzo intensywny ten ser. Nie wiem, czy konsystencja była dobra, czy sam makaron był dobry. Zjem trochę więcej, to będę miał jakieś porównanie. Koniec końców zapłaciliśmy za wszystko 55 euro. To wino kosztowało 375 ml, wino kosztowało 13 euro. Te makarony po 12, 13 i Nikodema Squidy 16 i cola 2,50. Także 55. Chyba nie najgorzej. To jest nasz pierwszy dzień w Rzymie.
Jest to piątek, Wielki Piątek i dzisiaj w Wielki Piątek jest Droga Krzyżowa i papież będzie szedł, nie wiem dokładnie skąd, ale będzie szedł na Koloseum. I to Koloseum właśnie jest tam, więc o 21:15 podobno się zaczyna, jest 20:10, więc mamy jeszcze godzinę. Spożytkujemy tą godzinę i 5 minut na jakiś drink, na jakieś prosecco czy nie? To klimatycznych, które tak zachęcają. pełno jest tego, Spróbować pełno jest tych usiąść. miejsc. Okej, w związku z tym, że Nikodem nie najadł się squidami, to musieliśmy znaleźć jeszcze jakąś pizzę. Znaleźliśmy jakieś fajne miejsce, znaczy fajnie oceniane miejsce, ale niestety już pizzy nie było. Więc postanowiliśmy, że pójdziemy do pierwszej, lepszej napotkanej pizzerii, która sprzedaje pizzę na kawałki. Pizza House. 3,9 oceniana. Więc tak, będziemy mieć porównanie, jak smakuje pizza w dobrym miejscu, a jak smakuje pizza w takim po prostu miejscu. Tak to wygląda. Takie pizze jest. Tutaj widzę, że jest popularna pizza z ziemniakami. Normalnie plastry ziemniaka są. I taką właśnie wzięliśmy. Znowu jest z cukinią, z salami, z krewetkami, którą też wzięliśmy. Posmakujemy sobie pizzę z krewetkami. I takie dwa kawałki, które kupiliśmy, kosztowały nas niecałe 12 euro. I za 12 euro już pokazuję, co dostaliśmy. Ręka dostali. Także całkiem znów na grubym cieście, czyli to jest typowa taka rzymska pizza. I jest z krewetkami i z ziemniakami. Krewetki, ziemniaki. Proszę bardzo, synu. Myślę, że teraz się najesz. Smacznego? Teraz myślę, że tak, naje się. Smacznego. Więc jemy tutaj pizzę, ale co zauważyłem w lodówce, to pan ma piwo Tennent's. 9% lager. Szkocki browar. Szkocja Strong. Pizza zjedzona. I jak Nikodem smakowała? Jak w porównaniu do tej pizzy, którą jedliśmy dzisiaj w ciągu dnia? Ja preferowałem tą rano, Tak? ale ta też była bardzo dobra. A ty, Marta, jesteś w stanie coś powiedzieć na temat tej pizzy? Była dobra? Czy absolutnie nie? Kolejna pizza, która miała ten sam spód fajny, chrupiący, nie? Spody, dobre, co? Tu fajna ta z krewetkami była, te ziemniaki, no tak smakowały jak zapiekanka trochę. Zapiekanka z makaronem, z dużo zielonych przypraw, nie? Jakiś tam, nie wiem, rozmaryn tam był. A ja mogę powiedzieć na temat tej pizzy, że była spoko pizzą. Nie była to tak wyśmienita pizza, jak jedliśmy do tej pory. Znaczy do tej pory, bez przesady. Była po prostu okej pizza, ale była też trochę sucha, bardziej suchsza. Ale okej. Tak na najedzenie się wieczorem, czy przed pójściem spać? Haha, idealnie. Dobra, jest akcja. Jest jakaś akcja. Nie wiadomo do czego stoimy, bo jest wielka kolejka. A teraz tutaj pani zaczyna wpuszczać. Nie bardzo wiemy do czego idziemy. Dlaczego idziemy? Co? Chodzi o to, że idziemy w stronę Koloseum, że chyba to w stronę Drogi Krzyżowej. Ale jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Gdzieś przeszliśmy przez jedną wielką kolejkę, która jest za nami. Tam wpuszczają ludzi. Nie wiem gdzie przeszliśmy, ale idziemy. No idziemy do Koloseum, które No, jest zamknięte. idziemy w stronę Koloseum, tak. Ciekawe czy trzeba mieć jakieś bilety. Ja, jasne. Papież tam stoi i kasuje. No ogólnie przed nami kierujemy się w stronę Oświetlonego Koloseum. Koloseum. Zobaczymy co nas teraz czeka. No i okej, doszliśmy tutaj pod Koloseum. Nie za bardzo wiemy co tutaj się będzie wyprawiało albo co się wyprawia. Tu ludzie siedzą i czekają, nie wiem na co. Mi się wydaje, że stąd będzie wyjazd. Tam są wielkie światła i tam jest mnóstwo ludzi innych. Więc no ciężko powiedzieć gdzie będziemy mogli zobaczyć, czy w ogóle będziemy mogli zobaczyć tego pana głównego. Właśnie dostaliśmy przewodnik po Drodze Krzyżowej w Rzymie 2025, tak? 18 Aprila. Ja tak naprawdę nie wiem co to jest, zaraz sprawdzę. Nie za bardzo ogarniamy tutaj co tu się dzieje. No bo ludzi jest mnóstwo. Wszyscy czekają na Drogę Krzyżową, ale właśnie wyczytałem, papieża nie będzie niestety ze względu na rekonwalescencję, więc jakiś kardynał będzie przewodniczył tej procesji. Stojąc tutaj nie wiem gdzie się zacznie, ale od czego mamy technologię? Na żywo jest relacja z tej Drogi Krzyżowej, więc sobie tutaj oglądamy na telefonie na żywo. O. Tutaj przed nami. I to jest ten łuk, tamten, o. To jest budynek Koloseum. Czyli tu, o tutaj to. Impreza zaczyna się tam, jak widać tą kopułę tam i tam jest taki krzyż, o. To jest Koloseum z góry, to my jesteśmy tam gdzieś w tamtej okolicy. Coś się zaczyna dziać. Quando le mie certezze sono pregiudizi. Apri il mio cuore, Gesù.
Quando mi condiziona la rigidità, apri il mio cuore, Gesù. Quando il bene segretamente mi attrae, No dobrze, cały czas droga krzyżowa się odbywa. Z tyłu Koloseum. Tutaj, tu jest kaplica i tam właśnie tam się modlą, śpiewają, znaczy śpiewali. Tak czy inaczej nic, z naszej perspektywy nic nie było widać. Papieża i tak nie było, nie wiem czy już tu wspominałem, bo ze względu na rekonwalescencję. Także i tak byśmy nie zobaczyli papieża. My powoli udajemy się już do hotelu. Planować jutrzejszy dzień. La Pace Ance per i Fratelli Animali. Ja nie znam, to po włosku pan coś mówi. Także spacerem teraz już udajemy się w stronę hotelu i zobaczymy co przyniesie następny dzień. Także dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Hello!